Cześć wszystkim. Dzisiaj zajmiemy się zadaniem wielkie krojenie pizzy. Mamy macierz dwuwymiarową z wartościami smakowymi kawałków pizzy i otrzymujemy zapytania o obliczenie wartości smakowych prostokątnych obszarów. Oto kilka przykładów takich zapytań. Zaznaczmy je. Podmacierz od 1,1 do 2,2. Podmacierz od 2,2 do 3,3. Cała macierz od 1,1 do 4,4. I dolny blok od 3,1 do 4,4. Pierwsze rozwiązanie to podejście naiwne, czyli brute force. Po prostu iterujemy po wszystkich elementach prostokąta za pomocą zagnieżdżonej pętli i sumujemy je. Ale dla miliona komórek i 100 000 zapytań to rozwiązanie będzie zdecydowanie za wolne i zabraknie nam czasu. Potrzebujemy optymalizacji. Żeby zrozumieć pomysł na optymalizację, uprośćmy najpierw problem i przenieśmy się do macierzy jednowymiarowej, czyli tablicy. Wyobraźcie sobie, że nasza pizza jest teraz tylko jednym rzędem kawałków. Użyjemy techniki sumy prefiksowej, albo inaczej skumulowanej. W miejsce każdego elementu zapiszemy sumę elementów od początku wiersza do bieżącego miejsca. Wypełnijmy tablicę. Pięć. Odjąć 5 będzie 0. Dodać 10 to 10. Odjąć 10 znowu 0. Plus 15 to 15. I minus 15 jeszcze raz 0. Teraz odpowiedzmy na zapytania. Pierwsze. Od pierwszego do szóstego elementu. Czyli po prostu suma całej tablicy. Więc możemy wziąć ostatni, szósty element naszej sumy prefiksowej. To będzie 0. Następnie drugie zapytanie. Od drugiego do piątego elementu. Skąd to wziąć? Bierzemy sumę od początku do piątego elementu włącznie i odejmujemy tę część, której nie potrzebujemy, czyli sumę do pierwszego elementu, albo po prostu pierwszy element. 15 odjąć 5 daje nam 10. No i wreszcie trzecie zapytanie. Od elementu trzeciego do czwartego. Jak to obliczymy? Bierzemy sumę prefiksową z czwartej komórki, czyli 0, i odejmujemy sumę prefiksową z komórki drugiej, czyli również 0.
0, odjąć 0 to 0. Ostateczny wzór dla tablicy jest następujący. Suma od x1 do x2 to będzie wartość sumy prefiksowej w punkcie x2 odjąć wartość sumy prefiksowej w punkcie x1 odjąć 1. Wróćmy do macierzy dwuwymiarowej. Możemy zastosować nasz wzór wiersz po wierszu. Obliczamy sumy prefiksowe dla każdego wiersza oddzielnie. Żeby odpowiedzieć na zapytania, iterujemy tylko po potrzebnych wierszach, obliczając jednowymiarową sumę prefiksową i dodajemy wyniki z poszczególnych wierszy. Zobaczmy. Od 1,1 do 2,2. Czyli 5 plus 6. Nie musimy niczego odejmować, ponieważ sumy są od początku wierszy. Wynik to 11. Następnie od 2,2 do 3,3. Tutaj mamy 1 plus 15, odejmujemy minus 4 i odejmujemy 3, otrzymujemy 17. Trzecie zapytanie to cała macierz, czyli od 1,1 do 4,4. Sumy dla poszczególnych wierszy mamy w ostatniej kolumnie. Tutaj również nie musimy niczego odejmować, ponieważ sumy są od początku wierszy, więc jedynie dodajemy 10 plus 2 plus 13 i plus 11. Wynik to będzie 36. Pozwolę sobie już pominąć ostatnie zapytanie, ono nie będzie tutaj wiele wnosiło. I zapiszmy teraz nasz wzór, który otrzymujemy. Odpowiedź to jest suma po poszczególnych wierszach z sumy prefiksowej w punkcie x2 w wierszu i odjąć suma prefiksowa w punkcie x1 minus 1 również w wierszu i. I to jest działające rozwiązanie, które możemy już zastosować i pozwoli nam ono zdobyć część punktów za poszczególne podzadania. Ale nadal dla największych przypadków przekroczymy limit czasu, tak jak na początku. To jest częściowe rozwiązanie. Potrzebujemy więc ostatecznej optymalizacji. Przejdźmy wobec tego do dwuwymiarowej sumy prefiksowej. Załóżmy, że obliczyliśmy macierz, gdzie każdy element jest sumą prostokąta od początkowego elementu, czyli lewego górnego rogu, do bieżącego elementu w oryginalnej macierzy. Wygląda to tak, jak macierz zapisana u góry po prawej stronie. Odpowiedzmy na zapytania używając tej macierzy. Pierwsze zapytanie jest od 1,1 do 2,2. Zgodnie z logiką naszej nowej macierzy jest to po prostu wartość w komórce 2,2, czyli 11. Zmienimy kolejność, żeby stopniować emocje. Zapytanie od 1,1 do 4,4. To po prostu cała macierz. Zaglądamy w prawy dolny róg i mamy odpowiedź 36. Teraz robi się ciekawiej. Zapytanie od 3,1 do 4,4. Możemy wziąć
całą macierz, czyli odczytać wartość z komórki 4,4, która wynosi 36 i teraz odetniemy jej górną połowę. Czyli odejmiemy wartość z komórki 2,4, która wynosi 12. Wynik to 24. I najtrudniejsze zapytanie. Prostokąt w środku od 2,2 do 3,3. Najpierw weźmiemy całkowitą sumę do prawego dolnego rogu obszaru naszego zapytania, czyli wartość z komórki 3,3, która wynosi 23. Następnie odcinamy wszystko powyżej obszaru zapytania, biorąc wartość z komórki 1,3, czyli 7. Potem odcinamy wszystko na lewo od obszaru zapytania. Czyli bierzemy wartość z komórki 3,1, czyli 9, również ją odejmujemy. Ale zwróćcie uwagę, że prostokąt w lewym górnym rogu, czyli komórkę 1,1, dziesiątkę, skreśliliśmy podwójnie. Odjęliśmy jego sumę 2 razy. Musimy więc dodać ją z powrotem. Mamy więc 23, odjąć 7, odjąć 9 i plus 10. Wynik to 17. Stąd wyprowadzamy wzór ogólny na odpowiedź na zapytania. Bierzemy sumę z prawego dolnego rogu obszaru zapytania. Potem odejmujemy część powyżej obszaru zapytania, której nie potrzebujemy. Y1 minus 1. Odejmujemy część po lewej stronie, której również nie potrzebujemy. A następnie dodajemy ich przecięcie, które odjęliśmy 2 razy. Najlepsze jest to, że algorytm wypełniania macierzy sum prefiksowych możemy oprzeć na tej samej logice włączania i wyłączania. Żeby znaleźć wartość w komórce i j, należy wziąć element z oryginalnej macierzy na tym samym miejscu, następnie dodać już z macierzy sum prefiksowych jego lewego sąsiada oraz jego górnego sąsiada i musimy jeszcze odjąć sąsiada z lewej strony u góry, którego dodaliśmy 2 razy. To pozwala nam obliczyć macierz prefiksową w czasie O duże od n razy m, czyli ilość wierszy razy ilość kolumn, a następnie odpowiadać na zapytania natychmiastowo w czasie stałym, czyli O duże od 1. Nie zapomnijcie użyć typu long, żeby uniknąć przypełnienia typu, bo sumy mogą być naprawdę ogromne. Powodzenia.